Jeśli właśnie odpaliłeś ten film, jesteś jeszcze niepełnoletni i myślisz, że tym samym nie możesz wziąć udziału w grze o M3, to uwaga. Wejście do akcji dla osób nie tylko 18+, a 13+, za zgodą opiekuna. Oglądaj więc i wysłuchaj szczegółów. Komenda Miejska Policji, proszę o okazanie dokumentu. Zaczniemy sobie od nieco bankierskiej gadki. Inflacja w Polsce na ten moment wynosi dokładnie 17%. Samochód, który znajduje się w tym momencie za mną, jest 2,16 razy droższy niż 352JZ, którego rozdawaliśmy pół roku temu. Idąc tym tropem, najtańszy pakiet powinien więc kosztować 98 zł i 17 groszy. Ale wiecie co? Mamy to totalnie w ze względu na to, że nie podnieśliśmy ceny ani o grosz. Pozwólcie natomiast, że wrócę do swojego naturalnego środowiska, a mianowicie luźnej koszulki i luźnych gaci, bo w garniturze czuję się troszeczkę nieswojo. Ale przechodząc już do sedna, przejdźmy do tego, co zrobisz z tym samochodem w momencie, kiedy go zgarniesz. Odpowiadam na to pytanie, totalnie nas to nie interesuje. Możesz z tym samochodem zrobić totalnie, co Ci się podoba. Na przykład, załóżmy, ten samochód w budowie wyszedł 790 420 zł. Załóżmy, że na szybko chcesz sprzedać tą furę i opylasz ją za 700 000 złotych. I teraz tak, przeznaczasz sobie 5000 złotych miesięcznie i zwalniasz się z roboty. Robisz sobie 140 miesięcy po 5000 złotych miesięcznie i w efekcie przez 11 lat, mając 5 koła miesięcznie, leżysz sobie i nie musisz totalnie nic. A może chcesz na grubo? A może chcesz co miesiąc jeździć gdzieś na wakacje? Może chcesz co miesiąc odkładać sobie 15 000 złotych na życie? Wtedy przez 4 lata nie musisz chodzić do roboty. Ale może jesteś tym gościem, który lubi swoją pracę. Może jesteś gościem, który chce pracować, który lubi pracować i który na przykład chce sobie postawić dom. A może chcesz kupić już gotowy dom, a może chcesz kupić mieszkanie. A może chcesz spłacić coś, co gdzieś tam na tobie ciąży. Przyjacielu, bądź piękna przyjaciółko, może po prostu chcesz zachować ten samochód i śmigać nim sobie na spoty, a przy okazji trzymać go w garażu, aby CS rósł ci na wartości. To tylko i wyłącznie twoja decyzja. Natomiast chciałbym się tutaj teraz, w tym momencie, w dość agresywny sposób odnieść do wszystkich, którzy wpadają w komentarze i tak tego leżącego labudę cały czas dojeżdżają. Ile on na tym nie zarobi? Jezus Maria, napisze 15 linijek. Ile on na tym nie zarobi? Przecież tyle widzów jego kupi to i on w efekcie to zarobi tyle, że kupi sobie
30 metrów kwadratowych na Wawelu w Krakowie. Nie patrzcie na to tak, nie patrzcie na to w ten sposób. Może popatrzcie na to tak, że tutaj poszło 800 kobla na furę. Może popatrzcie na to tak, że wszystkie gwarancje bankowe są niezbędne i obowiązkowe do wpłacenia, jeżeli chcemy to zrobić w 100% legalnie, jeżeli chcemy podpisać się pod tym, że to wszystko jest uczciwe. Może popatrzcie na to tak, ile serca, pracy, czasu i nie tylko budżetu poszło w to, żeby jeden z moich widzów w cenie, notabene, nie wiem, za czasów 352JZ to była duża pizza, ale w związku z tym jak inflacja jest to tylko i wyłącznie średnia pizza. Może 2 paczki fajek, a może 1/4 biletu miesięcznego na komunikację miejską, a może 11 kg węgla. Może skupcie się na tym, wszyscy którym tak bardzo coś tam nie pasuje i którzy się tak bardzo napinają, że ktoś z was zgarnie samochód, który w budowie wyszedł blisko 800 kobla w naprawdę niewielkich pieniądzach. Może skupcie się na tym, że nie zmieniliśmy ceny 39 zł za najtańszy pakiet i 199 za najdroższy pakiet. A jeżeli jesteś tym gościem, który tak bardzo to wszystko przeżywa, który nie może się po prostu z tym wszystkim pogodzić, to nie graj. To po prostu otwórz drzwi od swojego pokoju, wyłącz ten kanał Buddy, zrób jeden wielki krok i Stop it. Get some help. Zostaw szansę tym, którzy tak naprawdę chcą zagrać. Trafienie popularnej szóstki to 1 do 14 milionów. W przypadku zgarnięcia tego samochodu mówimy tylko o ułamku, tylko i wyłącznie o ułamku 1 do 14 milionów. A w momencie, kiedy wyjdą ci, którzy nie chcą grać, którzy cały czas się napinają, to ci, którzy naprawdę chcą zagrać, czyli w 99,9% przypadku wy, moi kochani, tutaj na tym kanale, będziecie mieli jeszcze większą szansę na to, żeby zgarnąć ten samochód. A przypominam, że zwycięzców będzie kilku, bo tylko jedna osoba zgarnie M3, natomiast są jeszcze nagrody dodatkowe, które w tym momencie wyświetlają się wam u góry. W związku z tym zapraszam was bardzo serdecznie. Tych, którzy rzeczywiście chcą dać sobie szansę, tych, którzy rzeczywiście chcą zagrać o ten samochód, którzy rzeczywiście chcą zagrać o nagrody dodatkowe na m3cs.pl. Wpadajcie na m3cs.pl i dokonujcie tam zakupów. Najtańszy pakiet, który daje wam szansę na wejście do gry, zaczyna się już od 39 zł i zawiera on jeden los. Najdroższy pakiet to 199 zł i zawiera on 10 losów. Przypominam, że w 352JZ nagrody dodatkowe, ale i samą furę wygrywały zarówno osoby, które kupiły pakiety na samym początku, w pierwszy, drugi i trzeci dzień, oraz te osoby, które kupowały przy samym końcu. Co za tym idzie, możecie wbić teraz, możecie wbić jutro, możecie wbić pojutrze, możecie wbić kiedy właściwie się wam podoba. Moim zdaniem szanse jak na to, jaka jest wartość tej nagrody, są naprawdę spore. Jedno jest natomiast pewne. To wszystko to tylko i wyłącznie rachunek prawdopodobieństwa, a wynosi on okrągłe 0 w momencie, jeżeli nie wejdziesz do gry wcale. W związku z tym spróbuj dać sobie szansę na najtańszym pakiecie. Jeżeli chcesz, możesz wydać 39 zł, jeżeli chcesz, możesz wydać 1000, 2, 5 czy 10 tysięcy złotych. To właściwie tylko i wyłącznie twoja decyzja i to tylko i wyłącznie twoja decyzja, ile twoich losów finalnie ma znaleźć się w urnie. I tutaj mam fajną ciekawostkę numer 1. A mianowicie ci, którzy grali o 352JZ, często podchodzili do tego tak, że kupią sobie pakiet, żeby ten los się wydrukował dopiero gdzieś tam na live'ie, gdzieś tam na samym końcu. Otóż tutaj wchodzimy z czymś zupełnie nowym w przypadku moich akcji, a mianowicie mamy urnę, dokładnie taką samą, jak mieliśmy w przypadku 352JZ. Ale w urnie będzie znajdować się taki mechanizm, który będzie cały czas mieszał losami. W związku z tym szansę na zwycięstwo zarówno masz ty, na przykład byczku lub ty piękna koleżanko, która zakupiłaś teraz, albo zakupiłeś teraz, albo zakupisz za 10 minut, ale również ci, którzy stwierdzą, że grają jutro, pojutrze, za 2 dni, za 5 dni, czy za 7 dni. Czas do 15 stycznia. W niedzielkę w godzinach popołudniowych rozpoczniemy sobie live'a, na którym rozlosujemy nagrody dodatkowe, a na samym jego końcu rozlosujemy M3CS.
CS. Myślę, że to naprawdę jest piękna sprawa i myślę, że to naprawdę gra warta świeczki. I dodatkowo chciałbym jeszcze powiedzieć o czymś, co delikatnie może się nam nasuwać. Parę osób skomentowało poprzedni film, zastanawiając się, co jeżeli M3 wygra osoba, którą nie do końca stać na jej utrzymanie. Ja oczywiście szanuję taki komentarz, nie jest to żaden hejt, jest to tylko i wyłącznie retoryczne pytanie, na które moim zadaniem jest tutaj Wam odpowiedzieć. Ja się z tym zdecydowanie nie zgadzam. Okej, samochód jest dość drogi, więc mogło się Wam to nasunąć, a ja już to wyjaśniam. Pierwsze, co przychodzi do głowy, no to ubezpieczenie. No okej, ale my dajemy właściwie nowiutkie ubezpieczenie na tę furę na cały rok. Więc masz rok na odłożenie na kolejną składkę ubezpieczeniową. Jeżeli nie chcesz, nie musisz wykupywać AC, możesz sam OC. W związku z tym nie są to jakieś gigantyczne rzędy wielkości. Druga sprawa. Paliwo. Ten samochód może sporo palić. Nie mówiliśmy o tym, ale okej. W tym momencie jest na to najwyższy czas. Zwycięzca tego samochodu dostaje od nas doładowaną na 6000 zł kartę paliwową. Możesz lać do tego samochodu, jeżeli chcesz, to możesz lać do innej fury. To jest już Twoja karta paliwowa. Samochód jest dość mocny. Rzeczywiście zgodzę się z tym, jest tylno-napędowy, na najwyższej mapie, kto oglądał film z budowy wie, że może być oponożerne. Ale kto oglądał film z budowy również wie, że my przekażemy Wam opony do tego samochodu. Zarówno na tył, jak i na przód. Więc tym również nie musicie się martwić, bo opony będą zarówno letnie, jak i zimowe. Okej, ktoś zarzucił również, że sam podatek od tego, że wygra tę furę, może wynosić tyle, że będzie trzeba wziąć kredyt. Nic bardziej mylnego, mordeczki. Podatek rzeczywiście jest do zapłaty. Podatków nie unikniesz. Podatek należy uiścić do Urzędu Skarbowego, ale niczym się nie przejmujesz. Niczym się nie przejmujesz, bo rzeczywiście ten podatek trzeba płacić, ale to my, jako organizatorzy, wpłacamy ten podatek. W związku z tym Ty nie ponosisz absolutnie żadnego kosztu. Jedyny Twój koszt, który należy gdzieś tam ponieść co 5, 8, 10 czy 15 tysięcy kilometrów, to wymiana oleju. Ale to jest zwykły, cywilny samochód. W związku z tym wymiana oleju to 500, 600 czy 700 zł. Gdzie więc te wszystkie koszta, na które przeciętnego Kowalskiego nie byłoby stać? No, moim zdaniem właśnie obaliłem ten mit i moim zdaniem mam w tym momencie zajebistą informację dla Ciebie, drogi kolego, jeżeli jesteś niepełnoletni i martwisz się, że nie będziesz mógł grać o CS-a. Nic bardziej mylnego. 13+. Wystarczy, że masz ukończone 13 lat, za zgodą opiekuna wbijasz na m3cs.pl i wlatujesz do gry. Moim zdaniem to, co możecie kupić na M3CS jest naprawdę zajebiste. Macie tam fotoksiążki przygotowane w pakiecie od 39 do 199. I ta fotoksiążka to naprawdę jest coś zajebistego. Po pierwsze, fotoksiążki zawierają zdjęcia, które w większości nigdy nie zostały opublikowane u mnie na social mediach, backstage'owe, foty na przykład z Dubaju, z tego jak kupowałem Huracana i spełniałem swoje największe jak do tej pory marzenie, na przykład z budowy M3 i każde ze zdjęć zawiera napisany przeze mnie od A do Z opis, żebyś wiedział, co w tym momencie oglądasz i na co patrzysz. W związku z tym, że niedługo są święta, zapraszam Was na m3cs.pl. W momencie, kiedy będziecie dokonywać zakupu, zaznaczcie sobie tego oto checkboxa, którego w tym momencie widzicie na ekranie. Jeżeli nie masz jeszcze, moja droga koleżanko, na przykład pomysłu na prezent dla swojego faceta, a może dla swojego brata, a może dla swojego taty. Jeżeli Ty, ziomku, chcesz kupić coś bratu, jeżeli może Ty, ziomku, chcesz kupić coś ziomkowi, to zaznaczcie sobie, że swój pakiet chcecie otrzymać w świątecznym wydaniu, a wtedy stanie się to, co Wy widzicie w tym momencie na ekranie i myślę, że traficie z prezentem idealnie. Podsumowując i przechodząc już jakby do finito, żeby Was tutaj nie zagadywać, żeby powoli przejść do omówienia tego, co w tym samochodzie od A do Z zostało zrobione. m3cs.pl. Od 13 roku życia do właściwie nieograniczonego roku życia. Jeżeli masz 99 lat albo 107, to też możesz zagrać. Jak długo się nacieszysz CS-em, nie wiem, ale możesz.
Zapraszam Was tam bardzo serdecznie, zapraszam Was tam do dokonywania zakupów, zapraszam Was w tym momencie na kolejną część filmu, która oprowadzi Was dokładnie po tym, co z tym samochodem zostało zrobione i zapraszam Was, moi kochani, do tego, żeby dać sobie szansę, bo przypominam i kończąc już ten temat, w momencie, kiedy masz nawet najmniejszy pakiet za 39, w momencie, kiedy masz pakiet za 10 tysięcy, w momencie, kiedy masz pakiet za 800 zł, to dajesz sobie szansę na wygranie tego samochodu i nagród dodatkowych, tych, które się w tym momencie tutaj dla Was przebijają, a jeżeli nie dokonasz żadnego zakupu, to Twoja szansa jest równa zeru. I to jest absolutna prawda, absolutna świętość. Zapraszam, gdyż jest to najgrubsze rozdanie w historii polskiego YouTube'a, które ociera się o 1 000 000 złotych i mógł to zrobić tylko i wyłącznie arcybiskup Labuda. Wpadajcie, grajcie i tym, którym nie pasuje, żegnam, pozdrawiam i przestańcie się wreszcie niektórzy tam napinać, bo moi widzowie oceniają takie filmy na 99,6% zajebiście. Najwspanialsza grupa odbiorców. A ci, co nie oglądają i mają ból dupy, idą i komentują gdzieś na Facebooku. Wyjaśniać ich mi tam, moje mordy, no. Grajcie i wygrywajcie, no. Sex is all I expect, cause they watch TV in the Lex, they know. 4:15, left the club tipsy, say no more, stress, to impress, stalkers, bitches, interest. Sex is all I expect, cause they watch TV in the Lex, they know. Wsiadasz sobie do furki, zamykasz sobie drzwi, rzucasz kluczyk, a następnie wciskasz pedał hamulca i przycisk start. A on zaczyna gadać. Ale o tym, jak gada, gadaliśmy w poprzednim materiale. A gada tak. Natomiast pod delikatnym obciążeniem podczas jazdy, no, gada już następująco. Natomiast kto chce usłyszeć całość, to zapraszam do poprzedniego materiału. Jakoś bardzo nie będziemy się również tutaj skupiać na wnętrzu, ze względu na to, że każdą nić, każdy detal i każdy szczegół omówiliśmy właśnie w poprzednim filmie, więc jeżeli chcesz to sprawdzić, to wbijaj tam i obczajaj. My natomiast podsumujemy sobie w sposób bardzo delikatny, a mianowicie kierownica M-Performance z dodatkowymi LEDami, wyświetlaczem po środku i dodatkowym karbonem u spodu, który współgra nam z karbonem na gałce zmiany biegów, całą obwódką, karbonowym ręcznym, który możemy sobie zaciągnąć. Dołożyliśmy tutaj naprawdę całkiem sporo ładnej, pasującej do stylu CS-a Alcantary. W związku z tym, że mamy pięknie wycięty tutaj znaczek CS na desce rozdzielczej, jej postanowiliśmy nie ruszać. Natomiast ze zmian istotnych to na pewno fotele, na których ja obecnie siedzę. Na zagłówkach CS 1 na 1200 sztuk, świecący znaczek M3 pod moją prawą łapą, za moimi plecami znajduje się bliźniacza sztuka. Biała Alcantara po środku, ale nie wybraliśmy tego najbielszego wariantu, żeby ten samochód był w miarę prosty w utrzymaniu i żeby to nie była taka śnieżna biel, na której będą się odciskać nawet Wasze na przykład jeansowe spodnie na kolor niebieski na fotelu. W połączeniu z czarną, a właściwie taką antracytową, ze względu na to, że to też nie jest full black. To wszystko tutaj wygląda bardzo ładnie, bardzo estetycznie i bardzo nowocześnie, ale przede wszystkim świeżo. Podsufitka, która wcześniej wykonana z lichego materiału, teraz razem z przeciwsłonecznikami wykonana z Alcantary. A w tą Alcantarę tutaj wkomponowana blaszka i to element bardzo istotny, bo on informuje o tym, gdzie my się znajdujemy. BMW F80 N3CS numer VIN Stage 4 856,7 konia, Designed by Buddha oraz dla dwukropek i puste pole, które zostanie wygrawerowane może właśnie Twoim imieniem, może Twoim imieniem i nazwiskiem, a może Twoją ksywką. Ze względu na to, że tak jak mówiłem, środek bardzo szczegółowo omówiliśmy sobie już w poprzednim materiale, to w tym momencie wydaje mi się, że możemy przejść do tego, co z zewnątrz.
No i z zewnątrz jest już o czym pomówić, a zaczniemy sobie od dupy strony. Ze względu na to, że w CS-ie, że w ogóle w M3, jakby ta dupa sama w sobie jest całkiem fajna, to tutaj mamy jeszcze do tego wszystkiego customowo wykonany olbrzymi dyfuzor, który jest naprawdę bardzo agresywny i w momencie, kiedy uzupełniliśmy go ręcznie wykonanymi karbonowymi końcówkami od MG Motorsport, to kiedy jedziemy za tym samochodem, nie mamy już wątpliwości, że to jest naprawdę szybka fura. Gdyby nam w oczy nie rzucił się naprawdę dość spory i niesubtelny logotyp M3CS i naprawdę duży ducktail, który wykonany jest również z karbonu i jest to seryjny element CS-a, to mamy jeszcze do tego wszystkiego na linii bocznej koła, które zobaczcie, że są tak spasowane, że tutaj, gdzie mamy ścięty tylny zderzak, aż wystają nam, zdradzając, że ten samochód ma naprawdę potężnego kapcia i że ten samochód jest naprawdę szybki, no i nie ma z nim żartów. Rzeczywiście jest bardzo szybki, do tego przejdziemy sobie jeszcze za moment, natomiast chciałbym się skupić na tym kadrze, który jest tutaj i jest to kadr, który pokazuje, jak zajebisty jest kolor CS-a. Wiele ludzi, którzy oglądają ten samochód na żywo, mówią: kurde, ale on jest w połysku, a wy nałożyliście na to tylko i wyłącznie zamrażającego PPF-a, tak? A ja mówię: nie, byku, to jest kolor CS-a. I wy za pośrednictwem mojego Instagrama zagłosowaliście, że chcecie, aby ten kolor został. Ja miałem jeszcze jeden fajny pomysł, w którym mógłby ten samochód fajnie wyglądać, ale zdecydowaliście, że chcecie, żeby został on taki, czyli dość ciemny, dość, no naprawdę niespotykany, zwłaszcza w świetle słonecznym, gdzie ten samochód wygląda wtedy naprawdę perfekcyjnie, więc ja posłuchałem się w 100% Was, w związku z tym, że to Wy decydujecie o tym, jak chcecie, żeby wyglądał Wasz przyszły samochód. Linia boczna tego wozu, oprócz tego, że z przodu również wystaje nam tutaj elegancko opona i ona również zdradza, patrząc gdzieś stamtąd, że z tym wozem nie ma żartów. Mamy jeszcze poszerzającą listwę progową, która wchodzi nam tutaj pod spód, która jest przymocowana od spodu, nie widzimy tutaj absolutnie żadnych łączeń i która optycznie poszerza nam ten samochód i która fizycznie prosi się o to, żeby pasażerka, która nie miała wcześniej obycia z takim pojazdem, siadając swoim obcasem za w tą listwę i albo ją ukruszyła, zerwała, albo co najmniej porysowała. Więc my z tej okazji okleimy cały ten samochód dla Was PPF-em jeszcze raz, łącznie ze wszystkimi karbonowymi elementami, które się na samochodzie znajdują. Moment przed wydaniem go może właśnie Tobie, żeby to wszystko było tutaj absolutnie jak nowe. Ten lakier nie widział ani kilometra drogi publicznej, ale na PPF-ie, który jest tutaj teraz założony, jest masa niedociągnięć. Ten PPF jest po prostu zmęczony, w związku z tym, tak jak mówiłem, my założymy nowego PPF-a. Karbonowe lusterka, które idealnie współgrają nam z karbonowym dachem. My do tego wszystkiego dołożyliśmy jeszcze karbonowego rekinka. Ten samochód ma naprawdę piękną linię. Uważałem, że naprawdę niewiele jest tutaj do zmiany. Należałoby go tylko i wyłącznie delikatnie obniżyć. I tak się właśnie stało. 3 cm z tyłu nam zeszła MK, 2 cm z przodu. Mamy idealny spasik, który wygląda fajnie. Jest jeszcze dość praktyczny, czyli możemy tym samochodem się w normalny sposób przemieszczać. Nie szura on właściwie centymetr nad ziemią. No i do tego wszystkiego mamy estetycznie ładnie spasowane koła, które nawet jak dojeżdżamy gdzieś na dziurach, to nam nie trą. Z przodu fura, w tym momencie agresor i to naprawdę nie byle jaki agresor. Zwróćcie uwagę, że z przodu mamy 19-calową felgę, z tyłu mamy felgę 20-calową. Do tego wszystkiego ułożenie sprężyn powoduje, że ten samochód nie jest idealnie prosty w ten sposób, tylko gdzie tutaj mamy tył samochodu, to jest on delikatnie przechylony, co myślę, że dobrze widać na tym zdjęciu, które w tym momencie wyświetliło się Wam na ekranie. I ja taki look chciałem uzyskać ze względu na to, że to wygląda bardzo agresywnie i to wygląda bardzo fajnie, bardzo rasowo i moim zdaniem tak właśnie powinny wyglądać M3, które z tyłu są bardzo napompowane, a z przodu do tego wszystkiego pochylone wyglądają w lusterku, jakby chciały Cię wpierdolić. Do tego wszystkiego dołożyliśmy całkiem sporo włókna węglowego również tutaj, bo mamy element numer 1, element numer 2, element numer 3, element numer 4, 5 oraz 6. Do tego wszystkiego listwa przednia, która jest listwą CS-ową, to jest element, moi kochani, numer 7. I teraz naprawdę myślę, że cały ten front jest bardzo kompletny. To, że nawet takie drobne detale, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka, w tym samochodzie dołożyliśmy w pakiecie karbonowym, myślę, że czyni ten wóz bardzo unikatowym. No i to wszystko naprawdę kosztowało niemałe pieniądze, gdyż przypominam, że ta EMA wyszła w budowie 790 420 zł łącznie z zakupem, który nie był tani. Po pierwsze dlatego, że Isamu się nie chciał targować. Ja będę miał duży zastrzyk gotówki, przyjadę ją odkupić. A po drugie dlatego, że przypominam, że CS-ów wyszło tylko i wyłącznie 1200 na cały świat, no i one chcąc nie chcąc trzymają wartość. Pozwólcie, że w tym momencie otworzę drzwi, kliknę magiczny przycisk, przejdę do frontu i podniosę.
maskę, pod którą również skrywa się całkiem sporo karbonu i pod którą również skrywa się całkiem sporo mocy. 862 konie mechaniczne i 999 Nm obrotowego to nasza najmocniejsza mapa. Najsłabsza natomiast w okolicach 560 koni mechanicznych i to jest mapa, w której tym samochodem można jeździć absolutnie wszędzie. Natomiast auto zestrojone jest tak, żeby na najsłabszej mapie turbo nie wstawało od samego dołu, w związku z tym, żeby spalało normalne ilości, żeby nie chciało zabić kierowcy, który na przykład nie czuje się jeszcze na siłach jeździć mocnym samochodem. Przypominam, że ta MK posiada wszystkie systemy. Ma normalnego ABS-a, ma normalną kontrolę trakcji i nadaje się zarówno do tego, żeby zrobić 100-200 poniżej 5 sekund na autostradzie w momencie, kiedy chcecie się ścigać naprawdę z najgrubszymi projektami, czy naprawdę z potężnymi motocyklami, ale i do normalnej, standardowej jazdy na co dzień. Tutaj, pod tą machą, właściwie nic nie zdradza tego, jak mocny jest to samochód, oprócz tego dużego intercoolera, który jest znacznie większym elementem niż ten, który znajduje się tutaj seryjnie. To widzieliście już w poprzednim materiale, a mianowicie zwykła, standardowa, plastikowo-gumowa osłona silnika została również wymieniona na taką, która wykonana z włókna węglowego. Pasuje nam to idealnie do maski, ale to wszystko detale, z którymi możecie zapoznać się w filmie z budowy właśnie Twojego wozu, kolego, który został wrzucony do mnie na kanał tydzień temu. A jak sprawić, żeby to był właśnie Twój wóz, ziomalu? No, nie ma innej opcji niż wejść na m3cs.pl i dać sobie szansę. Myślę, że fura robi naprawdę bardzo pozytywne wrażenie. Myślę, że samochód jest naprawdę wart kupę kasy i przy tym wszystkim samochód jest bardzo limitowany, bo przy tej ilości sztuk, które na cały świat wypuszcza marka BMW, co idzie naprawdę w miliony samochodów, to ten wyszedł tylko i wyłącznie w 1200 egzemplarzy. I to czyni go naprawdę wyjątkowym. A co Ty zrobisz z tym samochodem w momencie, kiedy go zgarniesz? Czy go sprzedasz? Czy go zostawisz? Czy może kupisz za to chatę, a może inną furę? Co z tym zrobisz? To właściwie pytanie tylko i wyłącznie do Ciebie. Zapraszam do gry. No i chyba to dobry czas, żeby odmeldować i powiedzieć, że widzimy się już za tydzień o 14:00. Nara.